Witam, ja jestem Kanahani, a to jest poradnik o cieniach. Wiele początkujących osób ma problem właśnie z nimi. Jednym z największych problemów jest to, że nie wiedzą, gdzie je umieścić. Dzisiaj nie mam zamiaru pokazywać Wam techniki rysowania cieni, a pomóc je zrozumieć. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest to, że cień zawsze jest po przeciwnej stronie niż źródło światła. Jako przykład przedstawię Wam mojego drewnianego manekina. Strzałka wskazuje położenie źródła światła, w tym wypadku lampki. Obserwujcie, jak zachowują się cienie. Teraz światło świeci na niego centralnie z góry. Warto zaobserwować, jak oświetlona jest jego głowa, a także, że cień owej głowy pada na jego klatkę piersiową. W tym momencie światło świeci idealnie z lewej strony. Łatwo zaobserwować, jak wszystkie cienie powędrowały na prawo. To samo możemy zaobserwować, gdy światło pada z prawej strony. Wszystkie cienie powędrowały na lewo, czyli stronę przeciwną. Teraz światło świeci z dołu. Można zaobserwować, że kostka, którą ma na rękach manekin, także puszcza cień, sprawiając, że jego twarz jest zupełnie nieoświetlona. W tym momencie lampka znajduje się za naszą postacią. Doskonale widać, że manekin jest prawie całkowicie zacieniony, a same cienie są wręcz czarne. Jedynie na brzegach od strony źródła światła jest trochę oświetlone. Bardzo podobnie to wygląda przy typowej pracy z zachodem słońca. Kolejny przykład przedstawię na figurce wilka. Kontrast jest trochę zwiększony, aby cienie były lepiej widoczne. Obserwujcie cienie na postaci, a także cień pod nią. Warto dodać, że cień pod jakimkolwiek przedmiotem czy postacią, o ile nie znajduje się w powietrzu, nie pojawia się znikąd. Wyraźnie i bardzo dobrze widać, że wychodzi spod jego łap, a sam kształt owego cienia nie jest przypadkowo bezkształtną masą. Ów cień także pada po stronie przeciwnej niż źródło światła. Gdy przemieszczam moją lampkę, widać, że cień raz bardziej się rozciąga, a raz mniej. Im bardziej z góry pada światło, tym mniejszy jest cień, a im bardziej z boku, tym jest dłuższy i bardziej rozciągnięty. Patrząc zarówno na cień na postaci, jak i pod nią, możemy z łatwością określić, skąd pada światło. Gdy świecę z tyłu postaci, co prawda nie widać jej tutaj akurat zbyt dobrze, ponieważ w stosunku do figurki lampka jest zbyt duża, ale warto zaobserwować, w jaki sposób zachowuje się cień pod nią. Teraz światło pozostawiam nieruchome. Warto zaobserwować, że gdy obracam figurkę, cień cały czas znajduje się po tej samej stronie. To dość oczywista, ale istotna obserwacja. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam trochę kwestię położenia świateł i cieni. Jeśli spodobał Ci się ten film, zachęcam do pozostawienia śladu po swojej w postaci oceny bądź komentarza. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Gdy klikniesz miniaturkę filmu widoczną na ekranie, zostaniesz automatycznie do niego przeniesiony. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.